Witam serdecznie. W tym filmie pokażę Wam najpiękniejsze miasto Polski południowo-wschodniej, czyli Zamość. Ale nikt nie pokaże Wam tego miasta lepiej niż mój kolega, lokalny przewodnik Wojtek Łosiewicz, którego zaprosiłem do współpracy przy realizacji tego odcinka. Zamość to miasto, które łączy renesansową harmonię z fascynującą historią i wielokulturowym dziedzictwem. To tutaj znajduje się jedna z najpotężniejszych twierdz Rzeczpospolitej, zbudowana w XVI wieku, która oparła się wielu oblężeniom. Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym przedstawimy Wam topowe atrakcje Zamościa, które koniecznie musisz zobaczyć, odwiedzając to miasto. Bardzo miło Was przywitać w mieście Zamość, który już ma ponad 400 lat. Został wybudowanym przez Jana Zamojskiego za jego pieniądze, a projektantem tego miasta był Włoch. Jan Zamojski zaprosił do Zamościa wiele narodów, które zostawiły po sobie ślady w naszej architekturze, w naszej kulturze i w naszej kuchni. Zapraszamy do obejrzenia miasta Zamość. Zwiedzanie miasta Zamościa najlepiej zacząć na rynku wielkim, który ma 100 na 100 metrów. Otoczony jest kamienicami podcieniowymi. Dawniej te kamienice były sklepami bardzo bogatych kupców europejskich. Zamość to oczywiście ratusz. Znamy go z podręczników historii. Fasada zamojskiego ratusza, zamojskiego dawnego sądu, Trybunału Zamojskiego. A na tych wieżyczkach umieszczony został herb rodziny Zamojskich. Są to 3 skrzyżowane włócznie. Herb ten powstał w 1331 roku w czasie bitwy pod Płowcami, gdy przodek Zamojskich, Florian Szary, został przebity takimi właśnie włóczniami i na zewnątrz wyskoczyły mu jelita. Łokietek, który przechadzał się po bitwie pod wrażeniem był waleczności owego rycerza i gdy widząc rannego Floriana Szarego podszedł do niego, nadał mu w tym samym momencie nowy herb, który przedstawiał 3 skrzyżowane włócznie i nazwał ten herb Jelita. Zwiedzając miasto Zamość, na pewno zwraca się uwagę przede wszystkim na rynku na te piękne kamienice znajdujące się za mną, nazywane kamienicami ormiańskimi. W tych kamienicach w wieku XVI i XVII mieszkali najbogatsi kupcy, handlujący złotem, handlujący jedwabiem. Zamość to jeszcze 2 inne rynki, rynek wodny i rynek solny, na którym się teraz znajdujemy. Na tym rynku handlowano solą, nie w bochnach, tak jak w Wieliczce czy w Krakowie, a w stanie sypkim solą sprowadzoną z Drohobycza na Ukrainie. Przy rynku solnym znajduje się budynek Akademii Zamojskich, założonej w 1594 roku przez hetmana Jana Zamojskiego. Była to 3. uczelnia w Rzeczpospolitej, po krakowskiej i wileńskiej. Za mną znajduje się willa generała twierdzy Schreidera z wieku XIX. Ta kamienica należała do gminy żydowskiej, nazywana jest kamienicą rabina. XVI wiek nazywany jest złotym okresem rozwoju Rzeczpospolitej. Wtedy właśnie Polska wykazuje się niesamowitą w porównaniu do innych krajów tolerancją, a dowodem tego jest ta synagoga, która znajduje się za mną. W tej synagodze w XVI i na początku XVII wieku modlili się Żydzi hiszpańscy, Sefardyjczycy, którzy przybyli aż z Hiszpanii do Zamościa i tutaj znaleźli swój dom. Obok synagogi mieścił się Kachał, siedziba gminy żydowskiej. Gdy w innych częściach Europy pogramiano społeczność żydowską, w tym Kachale na spokojnie podejmowano decyzje dotyczące wspólnoty starozakonnych w Zamościu. Zamojska synagoga ozdobiona jest pięknie wewnątrz. Widać tutaj bogactwo kupców, którzy przybyli z Hiszpanii do Zamościa, ale nie tylko z Hiszpanii. Aron HaKodesz, w której znajduje się Tora. W społeczności żydowskiej, gdy w synagodze znajduje się Tora, można uważać ją za czynną, za miejsce, gdzie można się modlić. Obok widzimy zdjęcia przedstawiające przedwojenną społeczność miasta Zamościa, zabitą w 1942 roku w czasie strasznej akcji Reinhardt, między innymi w miejscowości Bełżec, ale także w Sobiborze. Przed II wojną światową około 50% mieszkańców Zamościa deklarowało się jako ludność wyznania mojżeszowego lub jako po prostu Żydzi. Dzisiaj w Zamościu pojedyncze osoby przyznają się do pochodzenia żydowskiego. W mieście w 1942 roku odbyła się zagłada. Z wielkiego getta na Nowym Mieście, ale także z mniejszego getta na Starym Mieście, ludzi wysyłano bezpośrednio do obozu zagłady Bełżec, pierwszego w historii ludzkości obozu ze stacjonarnymi komorami gazowymi. W różnych częściach miasta widzimy kamienice, które jeszcze przypominają nam o tej trudnej historii
z II wojny światowej. Kachał to siedziba gminy żydowskiej. Dawniej wypełniony był ważnymi osobistościami, które mieszkały w moim mieście. Dzisiaj Kachał stoi pusty, tak jak pusty został Zamość bez społeczności żydowskiej. Zamojski wyznaczył część miasta do zamieszkania rzymskim katolikom. Przybyli Polacy, Niemcy, Węgrzy i zamieszkali w zachodniej części miasta. We wschodniej części miasta zaczęli mieszkać inni, którzy troszeczkę odróżniali się od tych rzymskich katolików. Obok budynek jatek, to tutaj sprzedawano mięso ryb i kurczaków. Po słowie jatkę, czyli mięso ryb i kurczaków, zostało w polskim języku słowo krwawa jatka. Miejsce, gdzie krew się leje i być może jest po prostu bijatyka. Okazuje się, że w Zamościu są miejsca, do których na co dzień turyści nie docierają. Jeżeli wiemy, gdzie się zatrzymać, na przykład w hotelu 77, tak możemy zejść w podziemia. Największa w Polsce mykwa, gdzie znajdowała się, bo w tej chwili nie jest to już mykwa, odkryta przez nas w czasie remontu całego tego budynku. Historia tego gdzieś sięga wieku XVI. Prawdopodobnie na początku był to zbiornik wody pitnej dla obrońców twierdzy Zamość, potem zaadaptowany na potrzeby mykwy. A ta mykwa jest największa, prawdopodobnie największa w Polsce, druga albo nawet pierwsza w Europie, bo druga jest podobno w Sewilli, tego nie widziałem. Społeczność ortodoksyjnych Żydów, czy też Hasydów starała się poruszać po obmyciu w mykwie w ten sposób, aby nie dotknąć niczego nieczystego. Czasami to będą także sąsiedzi, którzy są innej religii. Znajdujemy się w dawnej części prawosławnej miasta Zamościa. To tutaj mieszkali Grecy, Rusini, wszyscy ci, którzy w mieście byli prawosławni w pierwszej fazie budowy miasta. Na podwórko wjeżdżało się przez arkady, które pozwalały rozpakować towary nie na głównej drodze, tym samym ją blokując, a właśnie na podwórkach. Później przy głównych ulicach, przy ulicy Grodzkiej, czy też przy kolejnych można było sprzedawać towary już w sklepach zamojskich hurtowników, bo zamojscy kupcy sprzedawali swoje towary w ilościach hurtowych. W tym samym miejscu, tuż po zakończeniu działań wojennych w 1944 roku, urodził się chyba jeden z najsłynniejszych muzyków polskich, Marek Grechuta. Marek Grechuta był zamościaninem, to właśnie kamienica rodzinna rodziny mamy Marka Grechutę. Marek Grechuta wychował się na tym podwórku i być może część jego duszy jeszcze gdzieś tutaj kręci się po zakamarkach. Tak właśnie jak galeria numer 13 Staszica wyglądały sklepy zamojskich kupców. Były pełne niesamowitych rzeczy, przepięknych rzeczy. Na stropach na górze widzimy wycięte kwiaty, rozety, które miały zapewniać szczęście mieszkańcom. Dzisiaj w tym miejscu mieści się niesamowita galeria, gdzie możemy zakupić obrazy zamojskich artystów. Zamojski rynek ma mnóstwo takich właśnie niesamowitych miejsc, jak galeria numer 13 na ulicy Staszica. Przy rynku w Zamościu na ulicy Staszica 15, więc po sąsiedzku w stosunku do wcześniejszej galerii. Tutaj mamy przyjemność zobaczyć niesamowitą ilość aparatów. Jest to zbiór ponad 1000 aparatów na pewno i poznać pana Adama Gąsianowskiego, kustosza i właściciela Muzeum Starej Fotografii w Zamościu. Najstarszym zdjęciem z Muzeum Fotografii w Zamościu jest dagerotyp z 1839 roku. Pierwsze zdjęcie na blaszce miedzianej. Następnym najstarszym zdjęciem jest feryrotyp. Tu była blacha miedziana, tu jest blacha stalowa. Już ten obraz się troszkę nam zmienił, jest bardziej kontrastowy, jest tańszy od tamtego. Tak mniej więcej 1840-45 rok. Wchodzi szklany negatyw, ale nie ma światła żarowego. Nie ma światła żarowego, żeby taki negatyw skopiować. To wiejscy fotografowie kopiowali swoje negatywy przez tak zwaną kopiramkę, wkładali ją w okno i światło dzienne naświetlało obraz. Który z aparatów w Muzeum Fotografii dla pana jest najbliższy, albo który jest najciekawszy dla turystów, którzy oglądają tanie podróżowanie? Pewnie najbliższy to jest polski aparat, od którego pierwszy zaczynałem swoją, tak powiem, naukę z fotografią, czyli aparat Druch, później jakiś aparat AMI, a później Smiena 8M. I takimi moimi ulubionymi aparatami to są aparaty polskie, czyli jak właśnie Alfa, śliczny aparat, aż się nie chce wierzyć, że w tamtych czasach Polska robiła takie piękne aparaty. Panie Adamie, podobno u pana można znaleźć niesamowite aparaty szpiegowskie.
Tak, jest parę aparatów szpiegowskich. Jeden to jest niemiecki aparat SIDA z 1936 roku, austriacki aparat szpiegowski z 1927 roku. No i taki mój najstarszy aparat bez żadnej nazwy, bez numeru, czyli może być taki jeden z pierwszych aparatów. Woziłem go do Muzeum Fotografii w Krakowie. Wydatowali go na 1895 rok. W naszym muzeum możemy zobaczyć też fotoplastikon pionowy, jedyny w Polsce, z okularem z 1890 roku, zdjęcia 1911-1916 rok. I to jest jedyny pionowy fotoplastikon w Polsce. W latach 80. Pepsi wypuściło taki aparat, tu się otwiera obiektyw, tu jest ziernik, tu jest spust migawki, przewijanie filmu i robiło się zdjęcia. No i oczywiście konkurencja zrobiła lepszy, Coca-Cola, tu się go otwiera. Tu jest spust migawki, ziernik i robiło się zdjęcia. Przykładamy, naciągamy negatyw, przykładamy do oka i mamy zdjęcie. Przewijamy, nastawiamy ostrość i mamy zdjęcie. Zamość leży w południowej części województwa lubelskiego, a Lubelszczyzna to spichlerz Polski. Mamy najlepsze zboże w całej Rzeczpospolitej. Z takiego naszego zboża powstają m.in. cebularze. Cebularz to dodatkowo cebula i mak. Był to charakterystyczny placek dla ludności żydowskiej. Co jeszcze jemy niesamowitego w Zamościu? W piekarniach można zakupić pierożki z kaszą. Kaszę przynieśli do naszego regionu Tatarzy, być może jeszcze w średniowieczu, gdy był tutaj koniec Wielkiej Ordy. Oprócz pierożków z kaszą w Zamościu można zjeść także wytrawne drożdżówki z kaszą i takie drożdżówki zjecie tylko w Zamościu. Znajdujemy się w przepięknej sieni, nad nami sztukaterie, renesansowe sztukaterie wykonane przez rzemieślników zamojskich, a na ścianach owej sieni możemy zobaczyć dokumenty, czyli zdjęcia sprzed 100 lat. Józef Piłsudski wysłuchuje mszy świętej w Zamościu. Józef Piłsudski w Zamościu był wielokrotnie. To właśnie przez Zamość przejechał, gdy uciekał z zaboru rosyjskiego do zaboru austriackiego. Józef Piłsudski także w Zamościu snuł plan wspólnej z ukraińską halicką armią inwazji na Kijów, która była inwazją udaną. Miasto Zamość nazywane jest Padwą Północy, miastem idealnym, zaprojektowanym zgodnie z traktatami Leonarda da Vinci, ale miasto Zamość to na pewno też miasto miłości. To tutaj mieszkał Marek Grechuta. To tutaj swoje wiersze pisał Lesman, który wybrał sobie pseudonim Leśmian. My znajdujemy się na chyba najbardziej związanych z miłością miejscu w Zamościu, na Mostku Miłości. Ten mostek jest wyjątkowy. W wielu miastach mamy mostki miłości, gdzie zamyka się kłódkę i wrzuca w dół do rzeki kluczyk i miłość ma być wieczna. W Zamościu ten mostek jest jedynym prawdziwym. Tutaj zamyka się kłódkę, wrzuca się kluczyk na tory i dopiero gdy pociąg przejedzie po owym kluczu, miłość będzie wieczna. Z Mostku Miłości możemy zobaczyć panoramę miasta Zamościa. Dawna cerkiew, a dzisiaj Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Mikołaja, która także łączy wschód z zachodem. Małe rzeźby uliczne pojawiły się najpierw w Polsce we Wrocławiu, aczkolwiek w Europie pojawiały się już wcześniej. W Zamościu na ulicach, na parapetach, w parku i w innych miejscach, na rynkach można zobaczyć rzeźby, które przedstawiają postacie z poezji Leśmiana. Leśmian mieszkał w Zamościu na końcu tej ulicy, w białym budynku centralki i tutaj właśnie kucnąłem przy lalce zamojskiej. Lalka z poezji Leśmiana, z wiersza Lalka. W Zamościu posiadamy podwórka o cechach patio włoskiego. Podwórka z elementami apsyd, tak jak na południu Europy. Mamy też podwórka bardzo, bardzo polskie, tak jak to podwórze. Ozdobione obrazami przedstawiającymi zamojską synagogę, Matkę Boską Sokalską, ozdobione beczkami po piwie Zwierzyniec. To podwórko nie jest wyremontowane, natomiast jest odnowione, rewitalizowane, przywrócone do życia przez mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. Przez panią Eugenię, Romana, który mieszka na pierwszym piętrze i przez panią Mirosławę. To oni ozdabiają to podwórko. To oni są twórcami piękna tej galerii na świeżym powietrzu. Miasto otoczone murami to miasto idealne, ale i twierdza idealna. Miasto Zamość otacza 7 bastionów, które broniły przed wrogiem stojącym na przedpolu.
Bastiony na lewo i na prawo od bramy Szczebrzeskiej są różnych rozmiarów i różnego kształtu. Przez to wróg nie wiedział, w jaki sposób strzelać w kolejny bastion, aby go skruszyć. Zamość to było miasto nigdy nie zdobyte, ani w 1648 roku przez Ukraińców i Kozaków, ani w 1656 roku, gdy pod Zamościem stanął król szwedzki i ostrzeliwał miasto, także nie udało mu się wejść do tego miasta. Zamość w XIX wieku, w 1813 broni się przed Rosjanami, w 1831 roku także walczy z oblegającymi go wojskami rosyjskimi i dopiero w 1866 roku część murów zostanie rozebrana i będzie to koniec twierdzy zamojskiej. My jesteśmy na moście drewnianym przy bramie Szczebrzeskiej. Mosty do miasta zawsze były drewniane, w przypadku oblężenia podpalano takie mosty i wróg miał utrudnione wejście do miasta. W XVIII wieku bramę Szczebrzeską ozdobiono rzeźbami. Stał na bramie Florian i Archanioł Michał, przy którym w tej chwili jesteśmy. Rosjanie jednak w wieku XIX pozbawili miasto Zamość wielu elementów ozdobnych, szczególnie tych związanych z rzymskokatolicką wiarą lub z jakąkolwiek wiarą. Na Starym Mieście zostały świątynie tylko po jednej z każdego wyznania. Katedra została pozbawiona pięknych płaskorzeźb, które przedstawiały panopli, wiązki broni i sceny mitologiczne. Archanioł Michał przez Rosjan został, można powiedzieć, wysiedlony ze Starego Miasta i przeniesiono go na nowe miasto w Zamościu, które było drewniane. Dopiero parę lat temu wrócił blisko swojego pierwotnego miejsca, gdzie stał. Archanioł ten, gdy strąca Lucyfera do piekieł, po hebrajsku krzyczy Michaeli, któż jak Bóg. I od Michaeli, od tego zwrotu Archanioł Michał ma swoje imię. I dla całej Rzeczpospolitej katedra na Wawelu, a dla zamościan i dla mieszkańców Zamojszczyzny ta katedra jest najważniejszym miejscem, choćby dlatego, że pochowani są pod nią wszyscy ordynaci zamojscy. Od pierwszego Jana, który zmarł w 1605 roku, do ostatniego Jana, który zmarł w 2002 roku. Katedra to przykład wspaniałego renesansu, nazywanego po wojnie lubelskim. To jest po prostu renesans włoski. Taki, jaki we Włoszech tworzył Leonardo da Vinci, tworzył w Zamościu Bernardo Morando, wszak był Włochem. Wspaniałe tabernakulum, całe ze srebra, wykonane we Wrocławiu. Możemy także wewnątrz katedry zobaczyć portrety przedstawiające ordynatów. Pierwszego Jana z siwą brodą, jak też Tomasza, który jak ojciec nie został kanclerzem i hetmanem, za to został tylko kanclerzem, czyli premierem Rzeczypospolitej. W kaplicy ordynackiej widzimy także przepiękny biały nagrobek z białego marmuru kararyjskiego i ten nagrobek przedstawia Tomasza, ordynata, który zmarł w XIX wieku we Włoszech. Przykładny obywatel, twórca praw, wielki wódz, który prowadził nas w czasie wojen. Jan Zamojski dorobił się majątku. Pochodził z drobnej szlachty, był właścicielem 3,5 wsi, gdy zaczynał stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu. Gdy umierał w 1605 roku, był właścicielem miasta Zamościa, które wybudował. Miasta Jelitowa, które później zmieniło nazwę na Tomaszów, ale i innych miast, m.in. Szczebrzeszyna. Jan Zamojski stworzył dynastię w Zamościu, stworzył ordynację, można powiedzieć państwo w państwie, podporządkowane swoim własnym prawom. I ta ordynacja zamojska istniała naprawdę do 1944 roku. Wielcy wodzowie, którzy zginęli w bitwach, są przedstawiani na koniach, które zrywają się do galopu. Wielcy dyplomaci na koniach, których 4 nogi stoją spokojnie. Tutaj Marian Konieczny, autor pomnika Jana Pawła II w Licheniu, ale i Lenina w Nowej Hucie. Umieścił Jana Zamojskiego na koniu, który podnosi jedno kopyto, mówiąc do nas, lub też ukazując nam, że w tym miejscu Jan Zamojski wybuduje coś nowego. Parę lat temu Zamojski Park, zaprojektowany przez Waleriana Cronenberga, został uznany za jeden z najpiękniejszych parków w Polsce. Nasz Zamojski Park składa się z 2 części. Jedna część parku to regularne alejki, które są za mną i jest to park w stylu francuskim. Kolejna część przedstawia park w stylu angielskim. Zaadoptowana została fosa dawnego miasta, bastiony na, można powiedzieć, mini las, przypominający troszeczkę las roztoczański. Zresztą bastiony zostały obsadzone drzewami liściastymi, buczyną karpacką. Dawna fosa została wykorzystana jako staw parkowy, ale także jako górka w zimie do zjazdów na sanki. Jeżeli chcecie udać się do Zamojskiego Parku, pamiętajcie, nie karmi się zwierząt chlebem, ani też resztkami pokarmowymi. W Zamojskim Parku znajdują się automaty, gdzie wrzuca się 2 złote i można wspaniałym ziarnem z naszych pól nakarmić kaczki, które żyją w parku. Walerian Cronenberg w Zamościu wykorzystał elementy, które już wcześniej istniały, m.in. kojec, kaponierę, która jest za mną. Był to bunkier, który ulokowany był w fosie, z którego można było strzelać przed pole twierdzy Zamość. Wykorzystał także elementy skarb, czyli dawnych murów renesansowych i wkomponował je w założenie parkowe. Przedwojenny budynek przychodnia Matki i Dziecka, nazywana w Zamościu kroplą mleka. Za lokowaniem takich budynków w miastach stał słynny Korczak, pedagog, który oddał swoje życie wychowaniu dzieci i młodzieży.
młodzieży. W tym miejscu przed wojną i po wojnie można było zaopatrzyć się w produkty mleczne, które były niezbędne przy noworodkach. Jeżeli jakaś matka nie miała tyle pieniędzy, aby zakupić odpowiednie produkty czy leki, mogła przyjść tutaj i je właśnie dostać. Zamość związany jest na pewno z trylogią Henryka Sienkiewicza, a bohater trylogii, Zagłoba, miał pewne powiedzenie dotyczące jedzenia. Gdy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą. Gdy w pewnym momencie będziecie zmęczeni zwiedzaniem miasta Zamościa, spacerem po fortyfikacjach, po rynkach, odwiedzeniem muzeów zamojskich, zajrzyjcie do jednej z restauracji. My znajdujemy się w Bistro Powiedz Cześć, flaki po zamojsku. Znacie je z różnych supermarketów, muszą być z pysznym groszkiem. Mamy także w Zamościu piruk biłgorajski, pyszna kasza, która została przyniesiona przez Tatarów. Dzisiaj w Nowym Jorku wszyscy jedzą kaszę gryczaną, więc nie bądźmy z tyłu. Na Roztoczu posiadamy na południe od Zamościa wspaniałe winnice, które zostały zlokalizowane na wzgórzach wapiennych. Pod warstwą lesu mamy wapień, który świetnie nadaje się do produkcji wina. Oprócz oglądania spróbujcie także, jak smakuje Zamość. Zamość przeżywał 2 razy okres swojego wielkiego rozwoju. Jeden okres to koniec XVI wieku, drugi okres to lata 70. ubiegłego stulecia. Okres PRL-u w Zamościu jest wspomniany z sentymentem, ponieważ wtedy właśnie miasto rosło, wtedy rozbudowywało się, wtedy powstał stadion Hetmana Zamość, wtedy powstały wielkie osiedla, w których żyjemy do dzisiaj. Co ciekawe, w Zamościu mamy 2 muzea związane z PRL-em. Jesteśmy w tej chwili w barze wspomnień PRL-u. Meble, ubrania, radia, telewizory, a nawet kanki przerobione na urządzenia do produkcji bimbru. Do zobaczenia w Zamościu, gdzie możecie się przenieść w czasie zarówno do XVI, XVII wieku, XVIII, XIX, ale także do lat 80. ubiegłego stulecia. Do czasów Gierka i generała Jaruzelskiego. Zamość to wspaniali muzycy, Marek Grechuta, Witold Paszt, a dzisiaj na rynku możemy usłyszeć taki właśnie wspaniały team zamojskich muzyków. Voilà! Miasto Zamość założone zostało w epoce wielkiej tolerancji, w epoce renesansu. Istniejąc 300 lat, dotrwało do II wojny światowej i nie zostało zniszczone. Mury nie zostały zniszczone. Jednak w czasie II wojny światowej na Zamojszczyźnie odbyła się zagłada Żydów w obozie zagłady Bełżec, a następnie, gdy Żydowie polscy już się skończyli, używam słowa Żydowie, nawiązując do poezji Cypriana Kamila Norwida, znajdujemy się w rotundzie zamojskiej dziełobitni, która została zlokalizowana na południe od miasta w XIX wieku. W czasie II wojny światowej ten odległy od murów Starego Miasta obiekt był wielkim więzieniem SS. To tutaj mordowano hrabiów zamojskich z okolic Zamościa, m.in. hrabiego Szeptyckiego. To tutaj najmłodsi mieszkańcy Zamościa, patrioci, tacy jak Grażynka Kierszniewska, tracili swoje życie, nie poddając się woli okupanta i nie wydając swoich bliskich skupionych w ruchu oporu. Rotunda była miejscem masowych rozstrzeliwań pod koniec wojny i zacierania śladów zbrodni niemieckiej poprzez palenie ciał, które odbywało się na głównym dziedzińcu rotundy. Dzisiaj obiekt jako Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny przypomina nam o tym, gdzie człowiek może zajść, gdy kończy się jego tolerancja. Zamość posiada też olbrzymie piwnice pod kamienicami, które widzieliśmy. Wielkie poterny, tak jak ta, którą w tej chwili przechodzimy. Trasy wzdłuż murów, podziemne trasy pod ratuszem, więzienie, które znajduje się pod gmachem Czerskiego. Ten podziemny Zamość to tak naprawdę początek nowej historii, na którą być może kiedyś razem z panem Damianem zaprosimy was. Miasto Zamość czeka na was przez cały rok. Przyjeżdżajcie do Zamościa, oglądajcie zabytki, a mamy tutaj bardzo dużo wyjątkowych miejsc, wyjątkowych muzeów, wyjątkowych restauracji, wyjątkowej architektury i oczywiście wyjątkowych ludzi. Przede wszystkim, jeżeli szukacie przewodnika po Zamościu, po Roztoczu, to myślę, że nie ma lepszej osoby niż Wojtek. To, co mogliście zobaczyć w tym filmie, to jest tylko taka naprawdę mała cząstka tego, co ma do zaoferowania Zamość. Gdyż wszystkiego też celowo nie pokazaliśmy, aby Wojtek miał coś
schowane w kieszeni specjalnie dla Was. Jeżeli powołacie się na kanał Tanie Podróżowanie, kontakt do Wojtka zostawiam w opisie filmu, tak dostaniecie specjalną cenę rabatową, no i Wojtek zaprowadzi Was w miejsca, w które nie zabiera wszystkich turystów. Zostawcie pod naszym filmem lajka i zasubskrybujcie kanał Tanie Podróżowanie. Do zobaczenia! Do Zamościa warto wybrać się o każdej porze roku, a jeśli masz już za sobą odwiedziny w tym mieście, możesz podzielić się wrażeniami w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!